Stary Indianin naucza swoje wnuki. Mówi im tak. Wewnątrz mnie odbywa się walka. Straszna walka. Walczą dwa wilki. Jeden jest dobry, a drugi jest zły. Taka sama walka odbywa się wewnątrz was i każdej innej osoby. Który z nich wygra? Pytają wnuki. Ten, którego karmisz, odpowiada Indianin. Opowieść z plemienia Cherokee. Alpinista bez żołądka. Wilk, wielki, nienasycony wilk. Alpinista często chodzi głodny, jak taki wilk. Po wielkiej ścianie zawsze pojawia się wielki apetyt. Apetyt, jakiego nie znają mieszkańcy doli. Chyba że wybiorą się kiedyś na szczyt. To jest wspaniały apetyt. Rezultat długo niezaspokojonego głodu, który oczyszcza ciało ze wszystkich zalegających w nim śmieci, złogów i toksyn. Apetyt, który ożywia umysł, napręża ścięgna i budzi serce w jednym tylko celu – odbudowa i regeneracja. Komórka po komórce, mięsień po mięśniu i organ po organie. Dzięki Bogu za ten głód. Kto go nie zna, nie jest w stanie zdobywać szczytów, bo nie ma siły przełamać wewnętrznej inercji, by porwać się na wyżyny fizycznej i mentalnej sprawności. Ale do tego trzeba mieć wyjątkowo sprawny żołądek. Żołądek alpinisty. To musi być żołądek, który wytrzyma wiele dni głodu, a potem łatwo strawi 4 obiady i 3 śniadania naraz. I tak w kółko. Żołądek, który swobodnie roztopi zlodowociałą kanapkę popitą lodowatą wodą, po czym bez zastrzeżeń wchłonie suchą jak pustynna glina karmę z torebki. I wszystko to zrobi w ekstremalnych warunkach. Tak przynajmniej myślałem, póki nie spotkałem Leona. Był starszy od nas Łokosów o ponad 10 lat i swoim stylem bycia budził w nas mieszane uczucia. Ale może opowiem od początku. Leonowi wycięto żołądek, konkretnie jego 80%. Nie było dla niego nadziei. Nie miał szans na uczestnictwo w górskich wyprawach. Nawet najlepsi lekarze załamywali ręce. W tym, o dziwo, lekarz klubowy, który widział już niejedno cudowne uzdrowienie. Nie, Leon, wyluzuj, to się nie uda, przecież masz papiery inwalidy. Leon, lepiej spróbuj czegoś innego, w górach nie dasz rady, mówili. Po 30 żołądek się już nie odradza. Leon miał wybór. Zostać inwalidą do końca życia lub podjąć wyzwanie i spróbować zmienić swój los. Mógł poprzestać na tym, co powiedziano mu przy wyjściu ze szpitala i na zaleceniach swojego lekarza, znanego specjalisty, który cieszył się dużym uznaniem. Mógł pogodzić się ze swoim losem i czuć się w pełni usprawiedliwiony przed sobą i przed innymi. Ale Leon marzył. Gdzieś, kiedyś zobaczył szczyty i obudził się w nim apetyt. Taki apetyt z głębi. Apetyt na coś więcej niż zaznał dotychczas. Na przygodę i na przeżycia. Nie zastanawiał się, nie dywagował. Zaczął działać. Przyszedł do klubu wysokogórskiego i tam go spotkałem.
Spotkałem faceta, który co pół godziny musiał jeść, aby nie zemdleć z głodu. Spotkałem wychudzone, chore chuchro, które chciało się wspinać. Wielu śmiało się z trupiego wyglądu Leona, a jego lekarz nie chciał o niczym słyszeć. Panie Leonie, niech pan pójdzie po rozum do głowy. Pan nie może się wspinać w takim stanie. Powinien się pan cieszyć, że w ogóle pan jeszcze żyje. Leon nie reagował na te rady. Zaczął za to jeździć z nami w skały. Początkowo tylko się przyglądał, potem nieśmiało próbował się z nami wspinać. Zawsze jednak nosił ze sobą menażkę i co chwilę podjadał. Rok później chodził już po szóstkach w trudnym granicie gór Sokolich. Wspinał się coraz płynniej, aż w pewnym momencie przyjemnie się go oglądało. 2 lata później został szefem wyprawy w Himalaje Garhwalu, na której również byłem. Pamiętam go szczęśliwego, rozpromienionego pobytem wśród szczytów, na wysokości ponad 5000 metrów. Jego żołądek jakimś cudem powoli rozszerzał się tak, że przerwy w jedzeniu stawały się coraz dłuższe. Zdrowie powróciło. Więcej, stał się silny jak tur, aż trudno było za nim nadążyć. Cenił sobie jednak również samo przebywanie w górach, podziwianie ich piękna. Mogliśmy razem z nim siąść i się zachwycać. Nie spotkałem bardziej entuzjastycznego wspinacza. Zarażał nas tym entuzjazmem, porywał w górę, wyciągał z kryzysów i słabości. Szybko stał się ważną osobą w środowisku i niejednego zachęcił do niepoddawania się, do szukania własnej ścieżki w górach, niezależnie od warunków fizycznych czy finansowych. W ten sposób został prezesem klubu. To dzięki jego nieugiętym staraniom otrzymaliśmy pozwolenie na nasz pierwszy wyjazd w Himalaje. Ale to nie wszystko. Dzięki sukcesom we wspinaniu Leon obudził swój apetyt na życie także w innych dziedzinach. Obserwowałem, jak organizuje różne przedsięwzięcia, wyprawy, spotkania członków klubu, roboty wysokościowe. Jak rozkwita również jego życie osobiste. Mimo kłopotów z przeszłości, rodzinnych i ze zdrowiem, cały czas szedł do przodu. Bo apetyt na szczyty przenosi się też na wyzwania w dolinach. Dodaje siły w każdym obszarze życia. A w Twoim duchu jest moc, którą lekceważą eksperci. Im niekoniecznie zależy na Twoim życiu. Do Ciebie należy wybór, kogo posłuchasz.